Wchodząc głębiej w książkę Cliffy, mamy opowiadanie Koło. Czy wiecie, że oryginalnie to ta historia miała być pierwsza? Ta książka miała się nazywać Breaking Wheel, a nie Cliffs, ale zmienili kolejność. Powodem było najwyraźniej to, że rysunek przygotowany pod tę historię był zbyt brutalny na okładkę. Tytułowa okładkowa historia powinna być znacznie łagodniejsza. Koło opowiada historię Reeda. Zwyczajny uczeń, nie najbystrzejszy, ale przyjaciele zaciągnęli go na lekcję robotyki, gdzie tylko oni dobrze pasują. Są to Shelly i Dilbert, zwane też Cornishonem. Cała klasa obecnie zajmuje się egzoszkieletami. Jeżeli nie wiecie, o co tutaj chodzi, szkielet wewnątrz to endoszkielet, szkielet na zewnątrz to egzoszkielet. Endoszkielety dobrze znacie. Ludzki szkielet to endoszkielet. Egzoszkielet to jest na przykład strój Ironmana. Egzoszkielet w naturze służy do ochrony, a w mechanice polega raczej na tym, żeby usprawnić człowieka. Dać mu więcej siły, zmniejszyć obciążenie na mięśniach. Ma swoje zastosowanie w niepełnosprawnościach. Reed niestety nie ma dużej pasji do tego przedmiotu. On i jego maszyna są w tyle w porównaniu z resztą klasy. Jest tutaj też Julius, dosyć uzdolniony, ale chamski uczeń. Miał problem z tym, że pilot Cornishona wpływał też na jego maszynę, ale ten wybronił się tłumacząc, że wina leży po stronie Juliusa. Julius potem podłożył mu nogę na końcu lekcji. Później naśmiewał się z Reeda, że co on tutaj w ogóle robi i mówił też, że jego endoszkielet jest perfekcyjny, tyle że zaraz miał zwarcie. Julius mówił o blokadach w tym stroju i zagroził, że uwięzi Reeda w egzoszkielecie i zrobi z niego niewolnika. Ale role się odwróciły, bo to Reed uwięził tam Juliusa i chłopak nawet nie mógł wstać z podłogi. Nie było nikogo, żeby mu pomógł. Reed uznał, że zostawi go tutaj na noc w ramach nauczki, poszedł spędzić czas z bliźniakami do nich do domu. Ale szybko pojawiły się wyrzuty sumienia i ani trochę nie odpuszczały. Zwłaszcza, że Shelly czytała o narzędziach tortur, a Ori, młodszy brat bliźniaków, jeździł po domu egzoszkieletem Cornishona i uderzał w różne ścianki. To był bardzo mały egzoszkielet, żeby to było jasne. Cornishon ściągnął z niego ograniczniki i kończyna poruszał się we wszystkie strony. Ale to ten pilot podobno wpływał na egzoszkielet Juliusa i to była przerażająca myśl. Co jeżeli Julius jest tak samo rzucony na lewo i prawo w tym momencie? Na szczęście pilot miał tylko kilka metrów zasięgu, ale na nieszczęście nie miało to żadnego znaczenia. Na środku salonu znajdowała się spora makieta domu i myk polegał na tym, że kiedy mały egzoszkielet uderzał w tą makietę, coś uderzało w cały dom. Kiedy egzoszkielet wspinał się po makiecie, coś wspinało się po domu. Nikt nie zwrócił na to jednak uwagi, poza Reedem. Gospodarze w pewnym momencie wyszli do sklepu i został tutaj sam jeden, a zaraz pojawił się Julius, a raczej egzoszkielet z jego zwłokami. Jak to we FNAF bywa, nawiedzony robot. Niesamowicie silny i szybki robot, który potrafił utrzymać się także na suficie. Reed został złapany, robot do niego przyległ i on tak jakby stał się częścią całej maszyny. I wkrótce gospodarze wrócili do domu, choć nie spotkali się z robotem, który był w innym pokoju. Za chwilę Ori chwycił za pilota, wyprowadził robota z makiety domu i zaczął wykręcać jego kończyny na wszystkie strony. Tak się kończy ta historia. Nie jest to powiedziane wprost, ale Reed zginął. Mroczna historia, zemsta. Narrator bezpośrednio zasugerował, że maszyna jest skierowana wściekłością, czyli agonią. Ciekawe tylko w jaki sposób Julius rzeczywiście zginął, bo nie powinien był zginąć. Pilot ma tylko kilka metrów zasięgu. Musiał zginąć wcześniej, a dopiero potem przybliżyć się do domu i być kontrolowanym. Nie idzie tego za bardzo stwierdzić, ale pewnie nie ma to żadnego większego znaczenia czy wyjaśnienia. Odpowiedź nie jest podana, po prostu. Ale tyle dodam, że Reed miał jedną drogę ucieczki. Musiałby złapać za pilot, kontrolować ten egzoszkielet, ale niestety nawet o tym nie pomyślał i został złapany. Nie winię go za to, bo sytuacja była chaotyczna, ale jakieś rozwiązanie istniało. Tą historię często porównuje się do Springtrapa. William zginął, uwięziony w stroju i go nawiedził. Springtrap nie był egzoszkieletem, ale sytuacja była podobna. Był zamknięty w pewnym pokoju, nie miał nad sobą pełnej kontroli, podążał za dźwiękami, Julius podążał już za pilotem. Dusze wepchnęły Williama do robota w ramach kary, ale nieumyślnie stworzyły potwora. Tak samo tutaj. Podobieństwo jest łatwo znaleźć, ale nie prowadzą do żadnych odkryć fabularnych, chyba że uznajecie to za dowód na to, że William nawiedził Springtrapa sam z siebie. Nie potrzebował do tego marionetki czy remnantu. To po prostu agonia, wściekłość, negatywne emocje trzymają ducha przy życiu we FNAF. Tak to działało też tutaj. Wściekłość Juliusa zaprowadziło go bezpośrednio do swojego kata. No i historia była dobrze przedstawiona. Nie lubię graficznych opowiadań,
ale pomysł został wykorzystany. Historia lekko się ciągła, bo bardzo długo Reed się kręci i zamartwia. Połączenie między dwoma egzoszkieletami było ciekawie przedstawione, zwłaszcza z perspektywy tej całej makiety domu. Co też ciekawe, historia nie miała związku z Freddy's. Zazwyczaj to przynajmniej wspomną gdzieś o pizzerii lub o animatronikach, ale tutaj nie. Historia jest powiązana z serią FNAF, bo jest ten egzoszkielet, są nawiedzenia, ale nie ma związku z samym Freddym Fazbearem. Taka ciekawostka. No i ta historia trafi na mojej liście tuż pod klify z ostatniego odcinka. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Następny filmik to będzie już koniec maratonu i ostatnia historia z książki. Powiedział mi wszystko. Spodziewajcie się wielkich dziwów, ale na koniec będzie też Stitch Ride. Poza tym, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to sprawdźcie pierwszą historię z tej książki, czyli Cliffy. Lekka, mała, z potencjalnym mrocznym twistem na koniec. Za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.